Zapraszam na film mabicom.pl. A oficjalnym partnerem mojego kanału są Polskie Nici. Witam w kolejnej odsłonie ozdób wielkanocnych. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak wykonać jajko, zawieszkę w takiej oto formie z akcentami wiosenno-wielkanocnymi, czyli z zajączkiem, z jajeczkami i wiosennymi kwiatkami. Wykonana przeze mnie zawieszka ma mniej więcej 10 cm wysokości i jak możecie zauważyć, wzór na nią to tak naprawdę można powiedzieć tylko jeden prosty rządek do wykonania. Do wykonania zawieszki użyję włóczki jeans w kolorze jasnozielonym, szydełka 2,5 oraz obręczy owalnej o wysokości 10 cm. Jeśli nie macie gotowej obręczy, możecie ją wykonać samodzielnie, tak jak ja tutaj wykonałam z drutu. Drut długości 30 cm zawijamy tutaj na górze bądź na dole i formujemy na owalny kształt jajka. Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Zaczniemy od razu na obręczy. Będziemy ją obrabiać. Zostawiamy sobie dłuższą nitkę, mniej więcej 10 cm, by zrobić zawieszkę. Robimy pętelkę na środku obręczy, oczko ścisłe, zaciskamy, oczko łańcuszka. Jeszcze raz sobie porządnie zaciśniemy i zaczniemy obrabianie tutaj od góry, od środka. Pierwszym naszym rządkiem będzie obrobienie tej obręczy półsłupkami. Obrabiamy wielokrotnością czwórki, gdyż motyw, który będzie w drugim rządku, składa się właśnie z 4 oczek. Tutaj do tej obręczy potrzebujemy mniej więcej 80-84 oczek. Jak obrabiamy obręcz? Wbijamy się pod obręczą, przeciągamy nitkę i przerabiamy przez 2 pętelki, robiąc półsłupek. Przeciągamy pod obręczą i robimy półsłupek. I tak będziemy obrabiać cały czas dookoła. I to będzie nasz pierwszy rządek. Ja zrobię tutaj 84 półsłupki. Wy, jeśli macie mniejszą obręcz, robicie mniej tych półsłupków, lub jak macie większą, to więcej, pamiętając, żeby to były wielokrotności czwórki. I mamy już ostatni półsłupek i rządek kończymy oczkiem ścisłym, pierwsze oczko, i w ten sposób mamy obrobioną obręcz półsłupkami. Pamiętajcie, żeby ta obręcz nie była żeby tych półsłupków nie było za gęsto, żeby były równomiernie rozłożone na całej obręczy. To jest rządek numer 1. Rządek numer 2 zaczynamy od oczka łańcuszka jako półsłupek, a następnie w drugie oczko wykonamy 4 słupki w tym jednym oczku.
półsłupek w drugie oczko, 4 słupki w drugim oczku, i półsłupek w drugie oczko. Tak wygląda motyw w naszej zawieszce. Działamy w co drugim oczku, naprzemiennie wykonując. W jednym oczku mamy 4 słupki i w kolejne drugie oczko wykonujemy półsłupek. Czyli mamy półsłupek, 4 słupki w drugie oczko, półsłupek w drugie oczko. I tak naprzemiennie działamy całe okrążenie. 4 słupki w drugie oczko i półsłupek w co drugie oczko. Kończymy robiąc oczko ścisłe. Odcinamy troszkę dłuższą nitkę. Łączymy się z tą nitką, którą mamy z tyłu. Możemy ją sobie przenieść troszkę wyżej. I mamy tutaj zawieszkę, robimy sobie supełek na takiej wysokości, jaka nas interesuje. Odcinamy nitkę. I zawieszka w kształcie jajka jest gotowa. Możemy teraz ją dowolnie ozdobić. Możemy wykonać jakąś kokardkę, dołożyć kwiatki bądź jakiekolwiek inne dekoracje. Ja pokażę Wam, jak wykonać kwiatki, jajka i zajączka. Te dekoracje możecie znaleźć także w filmie dotyczącym wianka wielkanocnego, takiego wiosennego, gdzie już pokazywałam właśnie, jak wykonać te elementy. Teraz pokażę Wam, jak wykonać dodatki. Zaczniemy od wykonania takiego zajączka. Do wykonania tego zajączka użyję szydełka 2,5 i włóczki w kolorze szarym. Zaczniemy od pętelki i 6 oczek łańcuszka. Zamykamy kółeczko oczkiem ścisłym. Pierwszy rządek zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek, a następnie w kółeczku wykonujemy 16 słupków podwójnie nawiniętych, czyli dwukrotnie nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się w kółeczko, przeciągamy i przerabiamy przez 2, przez 2 i przez 2. I takich słupków podwójnie nawiniętych łącznie robimy 16. I ostatni 16 słupek podwójnie nawinięty. Rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Mamy wykonane już ciało zajączka. Rządek drugi zaczniemy od 3 oczek łańcuszka na słupek, słupka podwójnie nawiniętego w to samo oczko i słupek potrójnie nawinięty również w to samo oczko. Idziemy nad następne oczko i wykonujemy słupek potrójnie nawinięty i słupek podwójnie nawinięty w to samo oczko.
to będzie pyszczek zajączka. Następnie 5 oczek łańcuszka. Łapiemy sobie to 5. oczko, 2 oczka łańcuszka, półsłupek nawinięty w to oczko, które trzymamy palcem, czyli tutaj w 5. oczko. W 2 kolejne oczka robimy po słupku. Następne oczko, półsłupek nawinięty i w ostatnie oczko półsłupek. Znów robimy 5 oczek łańcuszka, łapiemy to 5. oczko, 2 oczka łańcuszka, półsłupek nawinięty w 5. oczku, czyli tym, którym trzymaliśmy palcem, w 2 kolejne oczka po słupku, następne oczko półsłupek nawinięty i w ostatnie oczko półsłupek i oczko ścisłe tutaj, wracając do ciała, w kolejne oczko. I na tym kończymy robienie zajączka. Widzimy, zajączek jest już gotowy. Jeśli chcemy, możemy dodać sobie jakiejś puchatej włóczki bądź pompon na ogonek. Teraz pokażę Wam, jak wykonać małe, płaskie jajeczko. Do wykonania tego jajeczka użyję szydełka 2,5 i jeansu w kolorze jasno-zielonym. Zaczynamy od pętelki i 4 oczek łańcuszka. Zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym. Zaczynamy od 2 oczek łańcuszka. Następnie w kółeczku wykonujemy 2 słupki. Dwa słupki podwójnie nawinięte. I 1 słupek potrójnie nawinięty. To będzie tutaj najwyższy punkt w jajeczku. Następnie 2 słupki podwójnie nawinięte. I wszystko robimy w kółeczku. I w kółeczku robimy jeszcze 8 słupków. Rządek kończymy oczkiem ścisłym w ten nasz pierwszy półsłupek nawinięty. Odcinamy nitkę, przeciągamy i jajko prezentuje się tak. Teraz przejdziemy do takiego kwiatka. Kwiatek składa się tylko z 2 rzędów. Zaczynamy od koloru żółtego, którym robimy pętelkę i 5 oczek łańcuszka. Zamykamy oczkiem ścisłym w kółeczko. Pierwszy rządek zaczynamy od oczka łańcuszka na półsłupek i oczka łańcuszka na łuk. Następnie wykonujemy półsłupek i oczko łańcuszka.
półsłupek i oczko łańcuszka, tak by łącznie mieć 5 półsłupków i 5 oczek łańcuszka. Rządek kończymy oczkiem ścisłym z pierwszym oczkiem, które było naszym półsłupkiem. Nie przerabiamy do końca. Mamy ostatnie 2 pętelki, dołączamy sobie nowy kolor. Taki kolor, jakim będziemy chcieli przerabiać płatki. Rządek drugi zaczynamy od oczka łańcuszka. Przechodzimy oczkiem ścisłym pod łuk. I wykonujemy 3 oczka łańcuszka, 2 słupki pod tym łukiem, trzy oczka łańcuszka, i oczko ścisłe pod łukiem. Tak otrzymaliśmy pierwszy płatek. Tak płatków będzie 5, tak jak mieliśmy 5 oczek łańcuszka, 5 łuków. Przechodzimy pod następny łuk oczkiem ścisłym i powtarzamy 3 oczka łańcuszka, 2 słupki pod tym samym łukiem i 3 oczka łańcuszka, oczko ścisłe jeszcze pod ten sam łuk. I mamy wykonany płatek drugi raz. Powtarzamy jeszcze 3-krotnie. Tu mamy ostatnie oczko ścisłe. Rządek kończymy oczkiem ścisłym w kolejne oczko. I kwiatek mamy gotowy. Malutki kwiatek prezentuje się następująco. Teraz pokażę Wam, jak wykonać taką mini marcheweczkę. Jak widzicie, ma ona maksymalnie 2 cm. Wykonana jest z kordonka i jest fajną dekoracją właśnie do istniejących już zajączków. Ja zademonstruję Wam na włóczce jeans, żeby było lepiej widać niż na kordonku, który jest bardzo cieniutki. Zaczynamy od magicznego kółeczka i wykonujemy 4 półsłupki w kółeczku. Zaciskamy. Mamy łącznie 4 oczka. Rządek numer 2 będzie to półsłupek i zwiększenie powtórzone dwukrotnie, czyli w pierwsze oczko wykonujemy półsłupek, w kolejne oczko 2 półsłupki w jednym oczku i jeszcze raz półsłupek w kolejne oczko i w ostatnie oczko 2 półsłupki. Łącznie mamy teraz 6 półsłupków. Rządek trzeci i czwarty będzie to 6 półsłupków w rzędzie, czyli w każde kolejne oczko wykonujemy po półsłupku. Czyli wykonujemy teraz 2 rządki po 6 półsłupków w każdym. Mamy wykonane 4 rządki i nasza marchewka wygląda następująco. Rządek piąty będzie to zwiększenie do 8 oczek, czyli w 2 pierwsze półsłupki robimy po półsłupku i w kolejnym oczku zwiększamy, wykonując 2 półsłupki w jednym oczku. I jeszcze raz powtarzamy, czyli w 2 pierwsze oczka po półsłupku i w kolejne oczko 2 półsłupki w jednym oczku. I mamy gotowy rządek piąty.
W rządku szóstym wykonamy 8 półsłupków, czyli w każde oczko wykonujemy po półsłupku. Mamy wykonany rządek szósty, gdzie mamy 8 półsłupków. Tą niteczkę możemy schować. Tu, jak wykonujemy z grubszej włóczki, możemy troszkę wypełnić sobie marcheweczkę. Natomiast jeśli wykonujemy marchewkę z kordonka, to tam jak włożymy resztkę naszych nici, które nam zostały z magicznego kółeczka, już nie będzie potrzeby wypełnienia, ponieważ ta marchewka jest tak mała, że po prostu nic tutaj więcej do środka się nie zmieści. Siódmy rządek będą to 4 zmniejszenia, zatem czterokrotnie zmniejszamy 2 kolejne oczka, czyli łapiemy się za przednie pętelki 2 oczek i przerabiamy razem i tak przerabiamy czterokrotnie. I w ten sposób zamknęliśmy naszą marchewkę. Wbijamy się teraz w kolejne oczko. I dołączamy sobie kolor zielony, którym od razu wykonamy natkę. Czyli przeciągamy. Tu możemy sobie odciąć. Natkę zaczynamy od 5 oczek łańcuszka i teraz będziemy wracać po tym łańcuszku, robiąc półsłupki. Najpierw wbijamy się w drugie oczko, robimy półsłupek i 3 półsłupki w 3 kolejne oczka. I tak będzie wyglądał pierwszy fragment naszego listka. Wbijamy się w to samo oczko, robimy oczko ścisłe i mamy listek pierwszy z natki gotowy. Teraz wbijamy się w kolejne oczko z marchewki, przeciągamy nitkę i znów 5 oczek łańcuszka i wracamy po oczkach łańcuszka, zaczynając od drugiego od szydełka i wykonujemy półsłupki, czyli łącznie tutaj mamy do wykonania 4 półsłupki. Wbijamy się w to samo oczko, robimy oczko ścisłe, mamy już drugi kawałeczek i tak naprawdę tych listków możemy wykonać dowolną ilość. Ja tu wykonam jeszcze jedno z przodu, zatem wbijamy się w kolejne oczko, robiąc oczko ścisłe i znów 5 oczek łańcuszka i wracamy, zaczynając od drugiego oczka, robiąc półsłupki. Oczko ścisłe, to samo oczko. I mamy gotową marchewkę. Po odcięciu nitek
marchewka wygląda następująco. Ta nasza powiększona wersja. Natomiast jeśli wykonacie tą marchewkę z kordonka, to będzie ona taka malusieńka. Teraz składamy wszystkie elementy w całość, w dowolnej konfiguracji, względem tego, jak nam się podoba. Elementy możemy przyszyć, możemy je także przykleić, na przykład na gorący klej. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam, Martyna z Mabiką.